Cześć, z tej strony Błażej z kanału Nerdownia TV. Witam Was w materiale rozpoczynającym serię poradników do gry Cities Skylines. Jako że jest to pierwszy tutorial, no to będzie typowym quick guide'em dla początkujących. Jednak w miarę upływu czasu, jak będę dodawał kolejne poradniki, no to będą one coraz bardziej zaawansowane. A dziś przejdźmy już do budowy naszego pierwszego miasta. Jak widzicie, na początek oczywiście dostajemy jakąś tam ziemię. Trochę kaski, szału tam nie ma. No i od czego zacząć? Grę mam wyczyszczoną z modów specjalnie na potrzeby tego materiału. No i na początek mamy tu dostępną jakąś drogę, więc z niej skorzystajmy. Ja, budując swoje miasta, staram się drogę kierować w stronę zbiornika wody znajdującego się na mapie. Za chwilę dowiecie się dlaczego. Więc tak sobie to zbudujmy. Jak widzicie, już odblokowała nam się jednokierunkówka jakaś do wykorzystania, plus jakieś skrzyżowanie możemy sobie postawić. Skorzystajmy z ronda. Może gdzieś tu je zbudujmy. Połączmy je za pomocą dróg jednokierunkowych z autostradą. Tak to wygląda. No nie jest to piękne, ale to ma być tylko tutorial dla Was, żebyście wiedzieli jak zacząć. I dlaczego na przykład nie zrobiłem tu czegoś takiego, że prostą linią nie pociągnąłem tego po prostu dlatego, że jak zrobicie takie coś, to tutaj będzie Wam się korek robił, ponieważ nie wiem czemu, ale ta gra nie ogarnia takich mikro odcinków dróg. No i w takich miejscach samochody dojeżdżające do takiego malutkiego skrzyżowania, każdy jeden się zatrzymuje po prostu i one tworzą korek. Każdy jeden, który wjeżdża na skrzyżowanie, zatrzymuje się i myśli gdzie jechać. No a w tym miejscu w ogóle jest niedopuszczalne coś takiego, ponieważ jest to zjazd z autostrady. Więc na dzień dobry, jak tutaj zrobicie coś takiego, no to stworzy Wam się gigantyczny korek, a tego nie chcecie. Także na początek taka wskazówka dla Was, żeby nie budować takiego tam czegoś. W ogóle nie budujcie takich odcinków króciutkich, bo naprawdę ta gra tego nie ogaryna. Zresztą ta gra sama siebie nie ogaryna, a co dopiero takie coś. Więc przejdźmy dalej. Mamy tą naszą drogę. Przydałoby się teraz podciągnąć jakieś media. Jak widzicie, odblokował nam się panel już z prądem i wodą. Także zacznijmy może od wody i postawmy sobie pompę. Może być gdzieś tutaj. Jeżeli ktoś woli, to może skorzystać z wieży ciśnień. Jednak budując wieżę ciśnień, pamiętajcie o tym, aby stała ona na czystym gruncie. Ponieważ jeżeli postawicie ją gdzieś w syfie, no to będzie brudną wodę Wam pompowała do rur, a co za tym idzie, mieszkańcy będą chorować. Także pamiętajcie o tym. No i mamy naszą pompę, teraz postawmy wiatrak. Ja na początek polecam wiatraki, ponieważ raz, że są tańsze w utrzymaniu o wiele od elektrowni węglowej. Na dwa, nie zanieczyszczają gruntu, no i są też tańsze, jeżeli chodzi o sam zakup ich. I stawiamy w taki sposób, aby zasięg elektryczności był do pompy. Teraz przechodzimy znów sobie do wody i ustawiamy odpływ ścieków też w takiej odległości, żeby mógł się elektrycznie połączyć. O, coś takiego na przykład. No i teraz jeszcze rurociąg. Pamiętacie, że rurociągi, on jest podwójny. On jednocześnie doprowadza czystą wodę i odprowadza ścieki, ponieważ ostatnio na grupie, na fejsie zobaczyłem, że ktoś właśnie zrobił coś takiego, że osobną rurę poprowadził od pompy i osobno od odpływu. No i to działało w jedną stronę, że pompa dawała tylko wodę, ale ścieki nie odchodziły. No a tu działało w drugą stronę, że zabierało ścieki, ale nie doprowadzało wody. No i problem zrobił się taki w mieście, że mieszkańcy jedni płakali, że nie mają wody, a drugi, że im się kupa z kibla wylewa. Także zwróćcie uwagę na to, aby tylko w taki sposób łączyć wodociągi. Ja sobie tu już pociągnę w tą stronę. O. I teraz tak, mamy już tą taką podstawę do budowy naszego miasta. Jeszcze pamiętajcie, budując nawodnienie, że na przykład jeżeli w jednym miejscu zbyt wiele pomp postawicie, akurat w przypadku tej rzeki nie, bo jak widzicie tutaj jest bardzo duży prąd, więc ta woda zdąży Wam napływać, ale jeżeli na przykład będziecie mieli zbiornik taki, nazwę to, że stabilny, czyli ta woda nie pływa, tylko jest to na przykład jezioro, no to jak tu postawicie za dużo pomp, to ta woda nie nadąży do nich napływać i co za tym idzie, nie będą pracowały z pełną wydajnością, a i tak będziecie musieli płacić tyle samo za ich utrzymanie, no a mieszkańcy nie otrzymają wody. No i teraz jeszcze też uważajcie, jak stawiacie odpływy, żeby nie były zbyt blisko pomp wody, ponieważ
pompy mają na tyle siły, że ścieki potrafią zaciągnąć pod prąd. Także wpuszczą wam wtedy syfiastą wodę do rurociągów, no i zaś mieszkańcy będą wam chorować i umierać. Także uważajcie na to. I jeszcze odnośnie odpływów ścieków też nie stawiajcie zbyt wielu blisko siebie, ponieważ one będą wypompowywać taką ilość wody, że nie nadąży wam odpływać, a w przypadku tej mapy na przykład tu jest niskie nabrzeże, więc jak będzie dużo tych odpływów w jednym miejscu, no to zaleje wam miasto. Także też na to uważajcie. No i to tyle, jeśli chodzi o takie rozpoczęcie i teraz już sobie zaczniemy wyznaczać strefy. Ja początkującym proponuję budować w prostokącie, czyli tak zwana siatka nudna, brzydka, która jest w ogóle B. Wszyscy narzekają na to. Ale jest praktyczna, ponieważ łatwo rozprowadza ruch drogowy i pozwala stworzyć wiele alternatywnych dróg ruchu, więc siatka wam tak naprawdę pozwala ogarnąć to, że nie robią wam się korki od razu. Także polecam na początek. I tutaj sobie teraz wyznaczmy strefę przemysłową na przykład, gdzieś w oddali od miasta, żeby nam nie zasypiała gruntów w pobliżu domów, ponieważ też wtedy mieszkańcy będą wam chorować. Także takie coś tu mamy. Oczywiście trzeba tutaj też prąd podciągnąć. Jedziemy. Dobra, i mamy już coś takiego. No to i co? Mamy już taki szkielet, nazwijmy to naszego miasta. No to dopiero to wioska jakaś będzie tam śmieszna. Także zaczynajmy wyznaczanie stref. Teraz pierwszy podstawowy błąd, jaki robią gracze, nie tylko początkujący, ogólnie gracze, że robicie coś takiego. Sobie strefę wybieracie i zamalowujecie w taki sposób. I to jest takie budowanie na hektary nie jest dobre dla miasta, ponieważ budując w ten sposób zaburzacie balans między strefami. Także musicie uważać, żeby tak nie budować. A ja buduję w taki sposób, że już wam pokażę. Na przykład zaznaczam sobie, biorę ten kwadracik, wystartujmy już sobie grę, ona może już jechać. I sobie tutaj zaznaczam na przykład na jeden domek miejsce. A jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, oczywiście na początek nie macie mieszkańców, więc wypadałoby ograniczyć budżet, bo nie jest aż taka ilość nam potrzebna prądu i wody. Więc tu sobie suwakami na minimum zjeżdżacie. Jeżeli ktoś gra w trybie dobowym, czyli ma dzień i noc, no to zmniejsza też sobie ten budżet na noc, tak? Także pamiętajcie o tym, żeby sobie to zminimalizować. No i powstała nam pierwsza chatka już, jak widzicie. Czekamy, aż się wprowadzą mieszkańcy. Coś to kurczę długo idzie, gra myśli. No dalej. Pamiętajcie też o tym, że zaczynając przygodę z tą grą, musicie być przygotowani na dwie rzeczy. Pierwsze to jest 3 razy S, ja to tak nazwałem, czyli spieprzona ekonomia, spieprzony ruch drogowy i spieprzona demografia. Te rzeczy naprawdę w tej grze są skopane niesamowicie i po dziś dzień nie zostały naprawione. Wyszły po drodze oczywiście DLC, Industries i Campus, które pozwalały nam zarabiać lepszą kasę. No jednak ruch drogowy i balans populacji został olany. Co prawda w Sunset Harbor wprowadzili jakieś tam śmieszne budynki, które niby miały to balansować, ale o tym powiem wam w innym poradniku, ponieważ to jest inny temat w ogóle. Także tak to wygląda. No wprowadźcie się już, bo ile mam tu czekać. Jak widzicie na początku też mamy tutaj przychody na minusie. Tym się zupełnie nie przejmujcie. To jest zupełnie normalne, ponieważ nie macie jeszcze mieszkańców, więc nie ma kto opłacać tych pomp i tych wiatraków, które musi miasto utrzymać. Także spokojnie, bez paniki. No i druga rzecz, na którą was jeszcze miałem uczulić, to musicie pamiętać o tym, że żadne miasto nie wyrosło sobie jak grzyby po deszczu. Miasta nie powstają z dnia na dzień. Dlatego też właśnie nie budujemy w taki sposób, jak pokazałem, że zaznaczamy całe place, tylko po troszku. Jak widzicie, już dotarli do miasta pierwsi mieszkańcy, więc postawmy sobie już kolejną chałupkę. Proszę bardzo. Jak widzicie, już tam nam płaczą o strefę przemysłową, czyli możemy postawić też sobie tutaj przemysł. I robimy tak w taki sam sposób właśnie jak z tymi domkami, że na początek jeden budynek, ponieważ jak będziecie budować właśnie, że tu zaznaczycie całą strefę,
no to będziecie mieli za dużo budynków, a co za tym idzie, będą płakać wam o to, że nie mają pracowników, ponieważ jak wiecie, każdy budynek potrzebuje iluś pracowników, żeby funkcjonować, no a żeby działał poprawnie, przynajmniej 50% personelu jest potrzebny. Także ja buduję tak, że czekam aż się zapełni i wtedy sobie stawiam kolejny. Jak widzicie, nadal jest zapotrzebowanie na mieszkania, także kolejny domek sobie możemy postawić. Handlówka na razie nas nie interesuje, ponieważ tam jest pasek bardzo mały. Dobrze, buduje się kolejna chata. Zajęli ją, możemy postawić kolejną, ponieważ mamy wysokie zapotrzebowanie. Idziemy dalej zerknąć do naszych przemysłówek. Ile jest pracowników? Jest pełno, więc nadal mamy zapotrzebowanie, czyli możemy postawić sobie kolejny budynek. Ja wiem, że to jest trochę nudny sposób, jednak jak widzicie na pasku u góry ja mam dość sporo godzin w tej grze i uwierzcie mi, że ten sposób jest najlepszy, jaki udało mi się opracować, ponieważ w pełni pozwala kontrolować miasto. Jeżeli będziecie budować takimi placami, jak tam pokazałem, no to doprowadzicie do takiej sytuacji, że to nie wy będziecie rządzić miastem, tylko miasto zacznie rządzić wami, ponieważ w każdej strefie będzie czegoś brakować i będą was po prostu zmuszały, że musicie zbudować to, co wy nie chcecie. Dlatego polecam taki sposób budowania dla cierpliwych, jak to się mówi. No i pamiętajcie też, że tutaj te paski na dole od stref, to one nie służą po to, żeby je zerować, bo niektórzy właśnie tak budują, że takie wielkie place z tych stref wyznaczają i to zerują. To nie po to jest. To służy, żeby wam zasugerować, co miastu jest potrzebne. To nie jest tak, że wy musicie coś tam zrobić. To pamiętajcie, że to wy rządzicie miastem. O ile będziecie to kontrolować, no to wasze miasta naprawdę będą rosły potężne. Ja już wiem, o Jezu, ile już miast od nowa budowałem w tej grze. To najstarsi górale tylko wiedzą. Tylko nie wiedzą, sorry. Tego nie wiedzą. O tak, najstarsi górale nie wiedzą, ile ja tu miast już budowałem w tej grze. Ale tak jak mówię, ten sposób jest skuteczny i sprawdzony. I to jest taki właśnie typowy, bardzo dobry dla początkujących, ponieważ nie będziecie mieli z niczym problemu. Tutaj się budynek nie zapełnił, więc nie musimy tutaj nic budować. Słuchajcie, musiałem jeszcze wstawkę dograć odnośnie stref handlowych, bo zapomniałem wam powiedzieć. Handlówki, ponieważ niektórzy twierdzą, że trzeba budować z daleka od miasta. Absolutnie nie, właśnie nie jest to wskazane. Ponieważ jak zbudujecie daleko od miasta, to znowu stworzycie ruch drogowy, który będzie wam robił korki. Ale starczy, że tutaj sobie taki mały odstęp dacie pomiędzy handlówką a mieszkaniówką. I to już będzie ok. Chodzi tylko o to, żeby hałas nie sięgał wam tu do domów, do mieszkań, ponieważ no znowu to, o czym już było wspominane będzie. Czyli mieszkańcy będą chorować i będą tu płakać, że hałas mają. A jednak taką skromną odległość, jak sobie tu zrobicie, to będzie ok. Mało tego, jeszcze w Green Cities zostały dodane strefy handlowe, które nie hałasują. Są to te samowystarczalne. Więc możecie nawet śmiało sklepiki stawiać między domami i nawet jest to wskazane, ponieważ zminimalizuje to całkowicie wam ruch drogowy. Także sorry, musiałem zrobić cięcie poradnika i zrobić jeszcze taką wstawkę. Także tak wygląda taki poradniczek na start, typowo. A ja korzystając z tego, że zaczęliśmy nowy rok, to żeby jakoś fajnie go zacząć, to ogłaszam konkurs, a właściwie loterię. I dla 3 osób, które zostawią pod tym filmem komentarz ze swoim nickiem Steam, ponieważ to jest ważne, abym miał do was kontakt i żebyście mieli konto Steam, no to dla 3 osób wylosuję DLC do Citiesków. Będziecie sobie mogli wybrać, jakie chcecie, nie ma problemu. Bo po co mam wam wciskać coś czego nie chcecie. Także zachęcam do komentowania. No i myślę, że to jeśli chodzi o ten materiał, byłoby tyle. Ja już dziś zapraszam was do kolejnych poradników, ponieważ będę na bazie tego miasteczka, które tu powstaje, rozwijał dalej temat. No i jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. Oczywiście będę wdzięczny za suba z dzwoneczkiem i do usłyszenia w kolejnych tutorialach. Cześć!